Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Po dłuższej przerwie wracamy do tematu herbat. Dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić herbatkę turecką, czyli czaje. Względnie mówi się czajkur, w zależności o co konkretnie chodzi. W Turcji jest to herbata bardzo popularna, wymaga specjalnego osprzętu. Tutaj klasyczny zestaw do herbaty tureckiej. Typowe szklaneczki w kształcie tulipana oraz podwójny imbryk. To jest właśnie to, co potrzebujemy do przygotowania herbaty po turecku. Cały ten zestaw nazywa się demli. Tutaj jest zasada działania troszeczkę zbliżona do samowaru rosyjskiego. Jeżeli kojarzycie, na dole baniak z wodą, u góry malutki czajniczek z esencją. Nie wiadomo, co było pierwsze i kto od kogo zmałpował. Turcy sobie rozwiązali to właśnie w ten sposób, robiąc podwójny czajnik, gdzie jeden na drugim stoi. Będziemy musieli to zagotować. Oczywiście herbata turecka to jest herbata czarna. Niewiele herbat znamy z Turcji i są to wyłącznie czarne herbaty, uprawiane w wschodnio-północnej części Turcji, w rejonie Rize. Stamtąd jest najlepsza i stamtąd też pochodzi ta, którą my tutaj mamy. Cechuje się ona przede wszystkim tym, że jest drobniutka. Jest to herbata typu BOP, także malutkie listeczki, czarna herbatka. I jest to herbata o bardzo wyjątkowym, specyficznym smaku, bo jednak klimat Turcji nie do końca można porównać z klimatem azjatyckim, gdzie te herbaty są uprawiane. Stąd herbata uprawiana w Turcji musi się różnić od tej najpowszechniej znanej indyjskiej, cejlońskiej czy tam chińskiego Yunana. Jest to co prawda ten sam gatunek, ale już nawet krzaczki wyglądają troszeczkę inaczej. Zwykle gruby pień, niewiele gałązek, no i trochę bardziej suchy klimat, w którym to dorasta. Żeby przygotować taką herbatkę, potrzebujemy również kuchenkę. Ogień oryginalnie w Turcji robi się to na węglach. Co na początek? Potrzebujemy mieć tutaj oczywiście na dole wodę. Wlewamy. I to już załączamy, żeby się grzało. Teraz następnie będziemy potrzebowali do tego górnego czajniczka wsypać herbaty. Tutaj od razu mamy gotową miareczkę. Taka miarka to jest właśnie ten tulipan. Nasypujemy całą szklaneczkę suszu herbacianego do górnego czajniczka. Mam nadzieję, że nie rozsypię. Ostrożnie. Myślę, że będzie idealnie. Szklaneczka nawet się nie pobrudziła. Bardzo dobrze. Teraz kolejna ważna rzecz. Herbata jest teraz sucha. Zalewamy ją odrobiną zimnej wody. Można troszkę pomieszać. Chodzi o to, żeby się cała namoczyła. Ona musi być wilgotna. No w tej chwili oczywiście pływa. Zaraz ją odsączymy. Tutaj herbatkę musimy odpowiednio namoczyć, żebyśmy mieli tutaj ją wilgotną. Postawimy ją zaraz w cieple, dlatego nie może być sucha. Zaraz ją też odsączymy. O, szklaneczkę, łyżeczka się pobrudziła. Mamy tutaj specjalne wiaderko, które możemy nie wstawać. Odlewamy przez sitko, żeby się susz nie zmarnował. Zresztą niewiele zupełnie go wypada, co zaraz pokażę. Że bez sitka też można się obyć. Herbata jest odsączona, tylko tyle herbatki nam tutaj wypadło. I to teraz stawiamy tutaj, przykrywamy wieczkiem. Tak jest. I pozostaje czekać, aż się nam to zagotuje. Warto w międzyczasie wspomnieć, że właśnie to czekanie jest istotne. Przywykliśmy do tego, że w Europie herbatę pija się zwykle w biegu, w pośpiechu, zaparzamy sobie jakąś ekspresówkę, a warto zauważyć, że właściwie większość kultur ma jakieś związane z herbatą obrzędy, rytuały. No, starczy wspomnieć słynny japoński rytuał picia herbaty, który trwa bardzo długo. W Chinach również odpowiednio gong fucha przygotowywuje się. Nawet w Anglii mamy te 5 o'clocki słynne, o których może kiedyś szerzej. O,
Widzę, już się zagotowało w międzyczasie. Teraz kolejny ważny etap. Woda się nam gotuje w dolnym czajniku. U góry herbatka siedzi sobie w cieple wilgotna. Teraz jeden z moich ulubionych etapów. Można wąchać. Niesamowite. Naprawdę cudowny zapach. Także tu jest właśnie miejsce na wąchanie suszu. On jest wilgotny i gorący. Coś wspaniałego. Słuchajcie, teraz wrzucamy według przepisu kostkę cukru. Od tak po prostu do tej suchej herbatki. Można wrzucić różne inne rzeczy. Tutaj jest masa różnych dodatków, które Turcy lubią sobie dodawać. My to zrobimy teraz klasycznie, ale można dać kardamonu, goździków, cynamonu, nuta bardziej korzenna. Można spróbować z miętą, z jakimiś owocami. Co dusza zapragnie, można sobie tutaj na tym etapie dorzucić do herbaty. I teraz z dolnego naczynia zalewamy herbatę w górnym. Tym właśnie tutaj wrzątkiem. Idealnie. I uzupełniamy ubytek wody w dolnym. Super. Herbatka tutaj teraz zalana z kostką cukru. Ta kostka cukru, jak mówią przepisy, służy temu, aby lepszy był kolor i smak. Przy czym no, wiadomo, nie posłodzi ona jakoś tam bardzo całego naparu, ale na pewno wpłynie troszeczkę na barwę. Podobno będzie bardziej wyrazista, podobna do wina nawet, taka lekko purpurowa. Zestaw zamontowany z powrotem. No i znów pozostaje nam czekać. Musimy teraz zagotować ponownie wodę w dolnym czajniku, przez co herbata w górnym będzie się cały czas doparzać. Tutaj ciekawostka, Turcy uważają, że tylko i wyłącznie w ten sposób przygotowana właśnie ta herbata z rize smakuje tak jak powinna. Że jakikolwiek inny sposób zaparzenia jej, nawet tak jak się parzy klasycznie czarne herbaty, nie wydobywa z niej pełni smaku. Herbatka nasza gotuje się już od jakiegoś czasu, powinno to być około 20 minut do pół godziny. Nasza już ma 20 minut, także powinna już być gotowa. Wspomnę jeszcze o tym, że no, jeśli ktoś chciałby się napić tej herbaty, a nie ma tego sprzętu, no to można sobie to przygotować troszeczkę inaczej. Można spróbować to zaparzyć normalnie, tak jak zwykłą czarną herbatę. Parzymy to wtedy znacznie dłużej i również obficie słodzimy. No nie jest to oczywiście ten efekt, który osiągnęliśmy teraz, ale no można wypić, jest smaczna. Można też spróbować w kawiarce, takiej do espresso. Wsypujemy tam wtedy zamiast kawy po prostu pełno tej herbaty. No i gotujemy również. Także obficie słodzimy. Zobaczmy, co nam się udało tutaj osiągnąć. Herbatka w górnym czajniku ciągle się doparza. Powinna już być bardzo dobra, mocna esencja. Używamy do tego szklaneczek i przez sitko wlewamy sobie tej esencji tyle, ile lubimy, czyli tak około pół szklaneczki. Widać, jaki piękny kolor, mocna, porządnie zaparzona herbatka. No, ciemna. I do tego dolewamy sobie tej esencji. Do esencji dolewamy sobie wody. No i według przepisu 2 kostki cukru. No, jak najbardziej próbowaliśmy sobie to troszeczkę mniej posłodzić. Warto skosztować samej esencji. Tak z ciekawości, bo nie jest to super smaczne, ale warto znać ten smak. 2 kosteczki cukru do każdego tulipana. Jak mówiłem wcześniej, to się ciągle doparza, coraz mocniejsze jest. Generalnie po wypiciu powtarzamy sobie ten proces i powtarzamy. Tak jak mówiłem, trzeba długo sobie czasu poświęcić na to, żeby się delektować tą herbatą, żeby cieszyć się rozmową z bliskimi, żeby sobie zapalić do tego fajkę. Generalnie po to właśnie jest taka herbatka wymyślona, żeby odpocząć, po prostu odpocząć przy dobrej, mocnej herbacie tureckiej. Oto gotowa szklaneczka. Jeszcze zanim będziemy pili, 2 słowa o tym, jak należy pić. Otóż jest to gorące, nie powinno się tego tak chwytać. Należy złapać w 2 palce za sam brzeg szklaneczki. Zaleca się też, co wymaga trochę wprawy, aby palcem środkowym przechylać samą szklaneczkę do ust. Także chwytamy w ten sposób i tym palcem przechylamy szklaneczkę. No jest to dość trudne, można pić normalnie, żeby się nie oblać po prostu. Także turecka herbatka, bardzo proszę.
wyśmienita. Także tyle jeśli chodzi o turecką herbatkę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, czego chcielibyście się jeszcze dowiedzieć. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły. No i lajkujcie, udostępniajcie, oglądajcie, komentujcie. Do zobaczenia.